Cześć, witajcie na kanale Waikiki. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy zestawienie 30 najlepszych miejscowości nad Bałtykiem. Przemierzyliśmy całe polskie wybrzeże w poszukiwaniu bałtyckich perełek. Od urokliwych małych wiosek rybackich, przez tętniące życiem kurorty, aż po malownicze, dzikie plaże. Niezależnie od tego, czy szukacie idealnego miejsca na rodzinne wakacje, romantyczny wypad we dwoje, czy po prostu marzycie o relaksie nad morzem, nasze zestawienie pomoże Wam znaleźć idealne miejsca nad polskim morzem, które z pewnością zachwycą Was swoją naturą i atrakcjami. Naszą podróż po nadmorskich miejscowościach zaczniemy od Helu. Hel to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc nad Bałtykiem. Ta miejscowość spodoba się miłośnikom sportów wodnych i przyrody. Można tu znaleźć piękne plaże, malownicze wydmy i znakomite warunki do windsurfingu. Będąc na Helu, warto odwiedzić Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Obrony Wybrzeża oraz popłynąć w rejs statkiem wycieczkowym. Jedną z najbardziej znanych atrakcji na Helu jest fokarium, które prowadzi działalność na rzecz badań i ochrony fok. Nie można też zapomnieć o charakterystycznej czerwonej latarni morskiej, która góruje nad tym malowniczym miasteczkiem. W sąsiedztwie Helu leży Jurata, ekskluzywny kurort na Półwyspie Helskim, znany jako letnia rezydencja polskich celebrytów. Jurata słynie z luksusowych willi i pięknych plaż, które przyciągają turystów poszukujących relaksu i elegancji. Pozostając na Półwyspie Helskim, warto wybrać się do Jastarni. Ta urocza miejscowość to dawna osada rybacka, która cieszy się popularnością wśród turystów. Oprócz pięknych plaż, Jastarnia oferuje również możliwość uprawiania sportów wodnych. W Jastarni wybierzcie się na spacer do urokliwej latarni morskiej oraz pospacerujcie po drewnianym molo. Kolejny punkt naszej podróży po Półwyspie Helskim to malownicza miejscowość Kuźnica. Jest ona prawdziwym rajem miłośników żeglarstwa i windsurfingu. W Kuźnicy można zrelaksować się na plaży i podziwiać piękne widoki na Zatokę Pucką. Nasz następny przystanek to Chałupy, mała nadmorska wioska na Półwyspie Helskim, która jest popularnym miejscem wśród surferów i miłośników sportów wodnych. Chałupy to idealne miejsce, aby poszaleć na wodzie lub rozpocząć naukę kitesurfingu lub windsurfingu. Pora na Władysławowo, popularną miejscowość wypoczynkową, która oferuje wiele atrakcji. Piękne plaże, dom rybaka z tarasem widokowym, port, aleja gwiazd sportu oraz liczne bary i restauracje sprawiają, że Władysławowo jest doskonałym miejscem na letni relaks i zabawę. Warto wspomnieć, że tuż przy Władysławowie, we wsi Chłapowo znajduje się jedno z najpiękniej położonych pól kempingowych w Polsce. Kolejny etap naszej podróży to Rozewie, które stanowi ważny punkt nawigacyjny południowego Bałtyku. We wsi Rozewie znajdują się dwie latarnie morskie – Rozewie 1 i Rozewie 2. Latarnia Rozewie 1 jest latarnią czynną i mieści się w niej Muzeum Latarnictwa Morskiego. Przylądek Rozewie był uważany za najdalej wysunięty na północ obszar Polski. W rzeczywistości ten punkt znajduje się na terenie Jastrzębiej Góry, która jest kolejnym punktem na naszej trasie. Jeżeli marzycie o pięknych widokach klifów, koniecznie odwiedźcie Jastrzębią Górę. Jest ona położona na klifowym brzegu Bałtyku, na wysokości 33 metrów. Warto wybrać się na spacer ścieżką klifową z przepięknym widokiem na morze. Tuż przy klifowym wybrzeżu, na końcu ulicy Norwida, znajduje się Gwiazda Północy. Jest to kamień pamiątkowy, który wyznacza najdalej wysunięte na północ miejsce w Polsce. Nasza kolejna propozycja to Krynica Morska. Jest ona idealnym miejscem dla miłośników natury, a jej przepiękne plaże przyciągają turystów z całego kraju i nie tylko. Będąc w Krynicy Morskiej, warto odwiedzić port rybacki oraz latarnię morską. Krynica Morska to także doskonała baza wypadowa do zwiedzania rezerwatu Mierzeja Wiślana. Natomiast w drodze do Krynicy warto zatrzymać się przy kanale żeglugowym na Mierzei Wiślanej.
Ta spora inwestycja jest prawdziwą atrakcją dla wielu turystów. Gdańsk zachwyca swoją bogatą historią, urokliwymi uliczkami i zabytkami. Planując pobyt w Gdańsku, zarezerwujcie sobie czas na spacery po Starym Mieście. Spacerując ulicą Długą i Długim Targiem, będziecie mieli okazję podziwiać ratusz, Zieloną Bramę oraz fontannę Neptuna. Z kolei podczas spaceru nad Motławą będziecie mieli okazję zobaczyć zabytkowy dźwig portowy, czyli słynny żuraw. Warto wybrać się również na spacer po Gdańsku nocą. Miasto ma wówczas niepowtarzalny klimat. Będąc w Gdańsku, wybierzcie się na półwysep Westerplatte. Warto przystanąć przy pomniku obrońców Wybrzeża i oddać cześć bohaterom walki o wolność. Sopot przyciąga turystów swoim wyjątkowym klimatem. Wakacje to świetny czas, aby pospacerować po słynnym, liczącym ponad pół kilometra molo i podziwiać piękną panoramę miasta. W Sopocie warto odwiedzić Latarnię Morską, Operę Leśną oraz Krzywy Domek. Deptak przy ulicy Monte Cassino oferuje sporo możliwości gastronomicznych i wiele atrakcji dla miłośników nocnego życia. Gdynia oferuje nowoczesność, morską atmosferę i ciekawe muzea. Na słynnym Nabrzeżu Pomorskim zlokalizowane są akwarium morskie, planetarium, kluby żeglarskie oraz liczne punkty gastronomiczne. W Gdyni, jak i w całym Trójmieście, znajdują się liczne restauracje, kawiarnie i kluby nocne. To wszystko sprawia, że to miejsce idealne dla miłośników kulturalnych wydarzeń i nocnego życia. Kolejny przystanek to Dębki, urokliwa miejscowość położona wśród lasów i wydm. To idealne miejsce na spokojny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Dębki słyną z pięknych plaż i czystych wód, które przyciągają miłośników natury. W Dębkach swoje ujście do Bałtyku ma rzeka Piaśnica. To doskonała okazja, aby wybrać się na zorganizowany spływ kajakowy lub zabrać swoją deskę SUP i przepłynąć się pięknie meandrującą Piaśnicą z finałem spływu na falach Bałtyku. Następny kierunek to Łeba. Ten popularny kurort nadmorski ma wiele do zaoferowania, w tym piękne plaże i bliskość Słowińskiego Parku Narodowego ze słynnymi ruchomymi wydmami. Koniecznie wybierzcie się na ruchome wydmy. To niespotykany nigdzie indziej w Polsce krajobraz, który co roku się zmienia. Sama Łeba zapewni Wam również wiele atrakcji. Jednym z jej charakterystycznych punktów jest posadowiony na szczycie nadmorskiej skarpy Zamek Łeba, znany również jako Neptun. W okolicy znajdują się także atrakcje takie jak Park Dinozaurów czy Muzeum Motyli. Warto również wybrać się do pobliskiej miejscowości Osetnik, aby odwiedzić piękną latarnię morską Stilo. Między Łebą a Rowami, w samym sercu Słowińskiego Parku Narodowego, znajduje się Czołpino. Warto odwiedzić tę osadę ze względu na jej przepiękną naturę oraz znajdującą się tam latarnię morską Czołpino. Kolejne nadmorskie miasto w tym zestawieniu to Ustka, malownicze uzdrowisko na Pomorzu Zachodnim, które zachwyca swoją atmosferą. W Ustce polecamy spacery po długiej nadmorskiej promenadzie z pięknym widokiem na morze. Na promenadzie znajduje się wiele kawiarni i restauracji oraz liczne sklepy z pamiątkami. Wybierzcie się również do portu. Zobaczycie tam piękną latarnię morską oraz słynną Syrenkę. W porcie możecie skusić się na rejs statkiem wycieczkowym lub motorówką. Będąc w Ustce, nie zapomnijcie pospacerować po starej osadzie rybackiej, która jest prawdziwą perełką architektoniczną. Kolejna miejscowość na naszej liście to Jarosławiec, malownicze miasteczko znane ze swojego pięknego, piaszczystego wybrzeża. Oprócz plaż, można tu odwiedzić przystań kutrów rybackich oraz wysoką na 33 metry latarnię morską z cegły, która gwarantuje przepiękne widoki na okolice. Następny przystanek to Darłowo, miasto ze średniowiecznym rodowodem, leżące w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej. Darłowo ze swoją nadmorską dzielnicą Darłówkiem przyciąga wielu turystów. Darłowo oferuje luksusowe hotele przy samej plaży, nowoczesną marinę, park wodny i inne atrakcje.
Podczas wakacji z Darłowa możecie wybrać się w rejs promem na duńską wyspę Bornholm. Przenosimy się teraz do Mielna, kurortu położonego nad jeziorem Jamno. Mielno słynie z pięknej plaży oraz licznych restauracji i atrakcji dla turystów. W Mielnie polecamy pospacerować po nadmorskiej promenadzie oraz wybrać się do przystani rybackiej. Niedaleko Mielna znajduje się niewielka, malownicza miejscowość Chłopy z drewnianym molem i przystanią rybacką. Jedną z charakterystycznych cech Chłopów są ich tradycyjne, drewniane domki rybackie, które nadal zachowują autentyczny urok i tworzą niepowtarzalny krajobraz. Przenosimy się teraz do Sarbinowa, nadmorskiej miejscowości, która przyciąga turystów swoimi pięknymi plażami i spokojną, uzdrowiskową atmosferą. Sarbinowo posiada długą nadmorską promenadę, która zachęca do spacerów wzdłuż morza. Sarbinowo zadowoli również miłośników aktywnego wypoczynku, oferując szereg atrakcji i sportów wodnych. Będąc w Sarbinowie, warto wybrać się do pobliskiej miejscowości Gąski i wspiąć się na piękną latarnię morską. Ta imponująca 50-metrowa wieża oferuje nie tylko funkcjonalność, ale także niezwykłe widoki na morze i okolice. Pora na Kołobrzeg, który co roku przyciąga najwięcej turystów spośród nadmorskich miast. Będąc w Kołobrzegu, koniecznie wybierzcie się na spacer do portu, z którego możecie wypłynąć na rejs wycieczkowy po Bałtyku. Tuż przy porcie znajduje się piękna latarnia morska, którą możecie odwiedzić i podziwiać z niej panoramę Kołobrzegu. Polecamy również spacer po długiej promenadzie nadmorskiej, przy której znajduje się wiele punktów gastronomicznych oraz sklepów z pamiątkami. A spacerując po promenadzie, dojdziecie do mola, które jest ponoć najlepszym miejscem do podziwiania wschodów i zachodów słońca. Prócz tego, na miejscu dostępnych jest wiele muzeów i parków, a dla wielbicieli życia nocnego, klubów i dyskotek. Następne w naszym zestawieniu jest Niechorze, niewielka miejscowość obok Rewala. Będąc w Niechorzu, koniecznie wybierzcie się do położonej na klifie latarni morskiej. Ta licząca 45 metrów wieża zapewni Wam piękne widoki na wybrzeże rewalskie. Spośród atrakcji dostępnych w Niechorzu możecie wybrać się do Parku Miniatur Latarni Morskich lub do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Nasz kolejny przystanek to Rewal. Ta miejscowość oferuje wiele atrakcji i jest doskonałą bazą wypadową, aby zwiedzać sąsiednie miejscowości, np. Trzęsacz, Niechorze lub Pobierowo. Do głównych atrakcji w Rewalu należy plac wielorybów z majestatycznymi rzeźbami, na którym możecie spotkać ulicznych artystów i malarzy. Tuż przy deptaku macie do dyspozycji taras widokowy, z którego możecie podziwiać zachody słońca lub obserwować paralotniarzy, którzy startują z pobliskiego klifu. Z kolei ceniący sobie spokój i naturę z pewnością docenią spacery Aleją Zakochanych oraz Aleją Różaną, gdzie można podziwiać wiele gatunków przepięknych róż. Tuż obok Rewala znajduje się słynący z ruin kościoła Trzęsacz. Warto wybrać się do tej miejscowości i zobaczyć szczątki południowej ściany wybudowanego w średniowieczu kościoła. Tuż przy ruinach znajduje się taras widokowy z zejściem na plażę. Ponadto pomiędzy Trzęsaczem a Pogorzelicą kursuje kolejka wąskotorowa, której wagony ciągnie zabytkowa lokomotywa. Warto wybrać się na taką przejażdżkę. Następną miejscowością na naszej trasie jest Pobierowo. Ta niewielka miejscowość ma świetnie rozwiniętą i różnorodną bazę noclegową. Pobierowo ma piękną plażę, nad którą wznosi się wybrzeże klifowe z borem sosnowym. Na miejscu dostępny jest kompleks sportowo-rekreacyjny z kortami tenisowymi, boiskami, bieżnią lekkoatletyczną i skateparkiem. Natomiast w pochmurne dni można wybrać się do niewielkiego oceanarium lub magicznego domku.
Dziwnów to kolejna atrakcyjna miejscowość w naszym zestawieniu. Piękna plaża i możliwość aktywnego wypoczynku przyciąga turystów. Miłośnicy aktywności mają możliwość uprawiania sportów wodnych, jazdy rowerami po atrakcyjnie położonych ścieżkach oraz spacerów po długiej promenadzie nadmorskiej. W Dziwnowie macie do dyspozycji wiele atrakcji, w tym Aleje Gwiazd Sportu, Park Linowy i Park Miniatur. Polecamy również wybrać się do portu rybackiego oraz do przystani pasażerskiej, z której wypływają statki wycieczkowe. Kolejne miasto w naszym zestawieniu to Międzyzdroje. To zachodniopomorskie miasto ma naprawdę dużo do zaoferowania. W Międzyzdrojach wybierzcie się na spacer po promenadzie gwiazd. Prócz odcisków dłoni polskich gwiazd, znajdziecie tam również wiele interesujących restauracji oraz klubów. Możecie również pospacerować po molo i sąsiadującym z nim deptaku, a także zatrzymać się w jednej z pobliskich kawiarni lub restauracji. Z mola wypływają również statki wycieczkowe. Warto wybrać się na rejs i zobaczyć wyspę Wolin od strony morza. Natomiast miłośnikom natury polecamy wybrać się do Wolińskiego Parku Narodowego z przepięknym wybrzeżem klifowym. Ostatnie nadmorskie miasto w tym zestawieniu to leżące na północno-zachodnim krańcu Polski Świnoujście. Świnoujście oferuje wiele atrakcji, w tym piękną i długą promenadę, parki oraz liczne restauracje i kawiarnie. Z charakterystycznych miejsc warto odwiedzić zabytkowe fortyfikacje, latarnię morską oraz symbol pocztówek ze Świnoujścia – Stawę Młyny. Świnoujście to również doskonałe miejsce dla osób ceniących naturę. W Świnoujściu wybierzcie się do Parku Zdrojowego, do rezerwatu Karsiborskie Paprocie oraz do ptasiego rezerwatu na Karsiborskiej Kępie. Jeżeli szukasz doskonałego miejsca na udany wypoczynek nad polskim morzem, te miejscowości z pewnością zachwycą Cię swoim pięknem, zapewnią niezapomniane atrakcje i magiczną atmosferę. Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona miejscowość nad Bałtykiem. Jeżeli materiał się spodobał, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. To nic nie kosztuje, a nam daje motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Zobacz również inne nasze filmy.